Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie przepis dla tych, którzy lubią żeberka i lubią fasolkę po brytońsku. Ponieważ my lubimy i to, więc postanowiłam połączyć te dwa smaki. Jeżeli filmik się ukazał, to znaczy, że danie wyszło bardzo dobre i będę Wam polecać. Już Wam mówię, co będziemy mniej więcej potrzebować do tego. Mam tu około 1,5 kg żeberek, około 500 gramów przecieru pomidorowego. To wszystko zależy, jaki macie przecier, bo nieraz naprawdę te przeciery są teraz tak różne, że no, trzeba po prostu spadać. Jednak są takie bardziej skoncentrowane, drugie troszkę mniej. Także, ale tak mówię, tak mniej więcej. Do tego majeranek, dużo majeranku, czosnek, 2 cebule, takie mam małe, może być 1 duża, 2 puszki fasolki. Fasolkę białą. Jeżeli ktoś nie używa z puszek, chociaż ja nie widzę tutaj nic, żadnych przeciwwskazań do tego, można sobie namoczyć szklankę, 1,5 szklanki fasoli takiej Jasiek dzień wcześniej, ale ja użyję takiej fasoli, będzie ona dość szybka. To jest fasola biała, taka zwykła fasola biała. Do tego paprykę czerwoną, ja będę miała pikantną. Do tego papryczkę dam pikantną, taką suszoną, liść laurowy. Tutaj mamy kilka ziarenek jałowca i kilka ziarenek ziela angielskiego. I ja tutaj mam 2 kostki, to są 2 kostki takie, już Wam mówię, jak one się nazywają. One się nazywają bulion na żeberkach. Kto daje, to daje. Kto nie daje, nie musi. Troszkę mam tutaj tej mąki takiej swojej zasmażanej, żeby troszkę zagęścić, ale to zobaczymy wszystko, jaki sos mi wyjdzie, ale może troszkę jej zużyję. Bo nie chcę robić zasmażki w żadnym wypadku na maśle, ponieważ żeberka już są tłuste, więc po co jeszcze masło dodawać. I tutaj takiej pół łyżeczki, to jest mój smalec, ale jeżeli nie macie, możecie użyć też troszkę oleju. Po prostu, żeby obsmażyć nasze żeberka. Także ja już robię tak. Dam troszeczkę tego smalcu, niedużo, aby tylko tak posmarować patelnię. Tak. Zapalam już gaz. Patelnia niech się... Całe danie będę robiła w jednej tej głębokiej patelni. Patelnia nam się rozgrzewa, a my przyszykujemy nasze mięsko. Mam bardzo ładny kawałek, mówię, to jest około 1,5 kg, tylko musimy też mieć to na uwadze, że około 20-30% z tych żeberek po prostu nam ubędzie. Tak jest właśnie, jak się dusi, piecze mięsa, to one... Tutaj mam końcówkę z takich kości i chcę, nie wiem, czy to widać, ale na pewno po kości trzeba pojechać nożem i zerwać tą błonkę. Także zerwę tą błonkę. Ale ona jest tylko tu na samym początku, bo dostałam takie ładne żeberka, że praktycznie nie ma kości. Z tej błonki będzie mój pies zadowolony. Tak. I kroję żeberka na kawałki. Żeberka pokroiłam. Pamiętajmy, nie kroimy na bardzo małe kawałki, dlatego że one nam 20-30% nam się zmniejszą później, żeby się nie okazało, że będziecie mieli malutkie paseczki. I będziemy obsmażać na takim dość sporym ogniu. Z każdej strony.
gdy już podsmażymy nasze mięsko, to mam tutaj te dwie cebule pokroiłam tak drobno i czosnek ja pokroiłam, ale można przecisnąć też przez praskę. I dodamy teraz nasze przyprawy, to znaczy ja dam pikantną papryczkę, 3 listki laurowe, ziela troszkę angielskiego i jałowca. I także te dwie kostki. Do tego dodaję już teraz majranek. Dlaczego dodaję teraz? Ponieważ chcę, żeby majranek znajdował się w całej potrawie. Jeżeli dam go na sam koniec potrawy, oczywiście on będzie bardziej aromatyczny, ale będzie nam pływał na wierzchu potrawy. A ja tego po prostu nie lubię, więc wolę zawsze dać majranek teraz. On się namoczy, on fajnie się podsmaży, zaraz wydobędą się z niego fajne smaki, ale będę go miała później w całej potrawie. Paprykę słodką dajecie albo pikantną, zależy jak chcecie. Paprykę. Może być fajna, by tu była wędzona papryka. Raz, dwa, tak, paprykę. I ja dam troszkę właśnie tej przyprawy cygańskiej. Jeżeli nie macie, to też nic nie szkodzi. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, co jest w takiej przyprawie, to już Wam mówię. Sól, papryka słodka, kolendra, gorczyca, cebula, kminek, chili, majranek, tymianek, czomber, czosnek, lubczyk, papryka, lubczyk i papryka. Koniec, nic więcej tu nie ma. Podsmażamy chwilkę z tymi przyprawami i będziemy zalewać wodą. Wodą gotującą się, gorącą i będziemy dusić pod przykryciem do miękkości mięsa. Może być to około 1,5 godziny, może być troszkę więcej. Wszystko zależy od mięsa, z jakiej świnki żeberka były robione. Ja za 1,5 godziny po prostu sprawdzę. Także na najmniejszy gaz damy pod przykryciem. Widzicie, patrzcie jak już się mięsko skurczyło, a one się jeszcze bardziej skurczy. No, zalewam. I zmniejszamy na najmniejszy gaz, na najmniejszy płomień i gotujemy, tak jak mówiłam, pod przykryciem około 1,5 godziny. Sprawdzajmy, żeby nam się woda nie wygotowała, żebyśmy mięska nie spalili. Jeżeli będzie za mało, to troszkę dolewajmy, ale nie za dużo. No i wracam do Was. Słuchajcie, minęło u mnie 1,5 godziny. I sprawdziłam, u mnie mięsko już jest, patrzcie, mięciusieńkie, o. Ono już się rozpływa w ustach, także jest, a w sam raz. Spróbowałam, słuchajcie, ta przyprawa cygańska ma w sobie sól, więc ja już solić tego nie będę. Gdybyście nie mieli tej przyprawy, no to wiadomo, trzeba posolić jeszcze. Czy tam jeszcze pieprzu będziecie potrzebować, no po prostu, no trzeba spróbować. I teraz co ja robię? Daję przecier pomidorowy. Najlepiej taki gęsty przecier pomidorowy. Około 400 ml. No wszystko zależy od tego, jaki gęsty kupicie. Ja mam jeden i drugi. Tu będę miała około 400 ml przecieru.
zamieszam, doprowadzimy do wrzenia. O. I tak myślę, że ja już tego sosu, wiecie, zagęszczać nie będę. Nie, będzie można zjeść fajnie z bułeczką, będzie można zjeść sobie czy z ziemniaczkami. Z ziemniaczkami i z bułeczką będzie pasować. No. I tutaj mam 2 puszki fasolki. Ja tą fasolkę dałam na sitko i przepłukałam zimną wodą. Ona jest mięciutka i ląduje do naszych żeberek. Słuchajcie, pyszne danie jednogarkowe jest gotowe. No i po dodaniu fasolki i przecieru pomidorowego chwilkę poczekamy, aż nam się zagotuje. Słuchajcie, gdybyśmy chcieli bardziej gęste, można zagęścić sobie tą mąką taką. Wystarczy 2-3 łyżeczki mąki, troszkę wody zimnej wymieszać i zagęścić, ale ja nie będę tego zagęszczać. On i tak do jutra zrobi się troszkę gęstszy, z dnia na dzień będzie robił się gęstszy, no a mówię, można zjeść z chlebkiem i z ziemniaczkami. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!